Zabijanie człowieka widocznie jest zupełnie normalną rzeczą dla drugiego człowieka, dla tego, co zabija. A we wojnę to w ogóle jest bardzo dobrze zabijać, bo za to się dostaje medal, prawda? Zabijasz 10, to dostajesz przyzwalectwo, a to zabijesz 20, dostajesz Polonia Restituta. Więc to jest inna hierarchia. I w ogóle pogarda do człowieka w czasie wojny jest taka, a do Żydów to już w ogóle, bo to nie są ludzie. Przecież zamknięci w getcie zjadają i chcą zarazić cały świat, a Rothschild ma te pieniądze i amerykańskie bomby lecą za pieniądze Rothschilda i zabijają porządnych, miłych Niemców. No. Bo na przykład tego tego inżyniera, który zbudował, bo przecież był mały przerób w tych dupkach. Technicznie za mało było tego. Więc rozpisali konkurs na masowe ośmiercanie. I wygrał to jakiś tam nie adwokat, tylko inżynier. Zrobił te komory gazowe razem ze spalarnią tych zwłok i razem to było bardzo fajne i tak dalej. No i jak on to zrobił, to dostał, nie wiem, nagrodę czy coś, nie wiem, co on tam dostał, ale go wysłali do Babiego Jaru, żeby zobaczył, jak marnotrawnie Niemcy zużywają broń, naboje, to, co jest potrzebne do zabijania Rosjan, zabijają Żydów. I to był wielki taki dół i on tam stał w 3. szeregu czy 4. szeregu tych esesmanów, którzy strzelali i przyglądał się temu. I w pewnym momencie doszedł do niego komendant i go zepchnął. On mówi, strzelaj do tych ludzi. To mówi, ja nie jestem to, co... Jesteś. I zepchnął go do tego dołu. Mówi, strzelaj, bo cię zabijemy. I go sfotografowali. Jest już wspólnikiem do interesu. I co się dalej stało, to jest ciekawa historia. Dalej fotografię dali mu. I on do żony je posłał. I było Weihnachten i on przyjechał na urlop na 3 dni do domu. No i on był wielki intelektualista, fajny facet, więc jak już odśpiewali te kolendy, więc usiadł do fortepianu czy do pianina i zaczął grać i du. I coś był zły dźwięk. To się podnosi tą pokrywę od fortepianu. I tam leży koperta. I co tam jest w tej kopercie? Są te zdjęcia, bo żona schowała tą kopertę właśnie w fortepianie, żeby dzieci nie zobaczyły. No ale dzieci zobaczyły właśnie wtedy i tak dalej. No więc co? Jak się ludzi przymusza? I on nie przyjechał do domu i nie powiedział, ja byłem przy tym, ja strzelałem, ja zrobiłem te komory. I on nie miał żadnych wyrzutów sumienia. O ile, ja nie wiem, na ile ta historia jest całkowicie prawdziwa. Ja ją znam od 40 roku, od takiej Niemki, która była sąsiadką tego pana, która przyjechała, co mi przywiozła taką papę. No wszystko jedno, nie ma znaczenia. Ale to jest prawda. Jeżeli nie opowiada tego dokładnie, to jest to, co było. Bo życie ludzkie nie miało żadnego znaczenia. Życie Żyda zupełnie nie miało. To nie byli ludzie. To był tłum do zabijania. Ten tłum sobie nie zdawał sprawy, że idzie do zabijania. Bo to była wojna, bo w wojnie giną ludzie. Pój na froncie.